Hej, z tej strony witam was w Ten 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever Irrational Travel. Pora w takim razie na świat drugi. Różowa góra. No niestety, mimo że skończyliśmy poprzedni świat na lepszej formie, to jesteśmy znowu mały Mario. Natomiast plus jest taki, że mamy tyle żyć, ile uzbieraliśmy wcześniej, więc jest to plus. Musimy uważać na Monty Mole, nie tylko gdy wyskakują, ale także gdy nas gonią. Z tymi swoimi podstępnymi uśmieszkami. O, roślinka coś wyszła bardzo późno. Będziemy potrzebowali pomocy Paragumby. Niestety zakładam, że mamy tylko jedną szansę. Jeśli nam się nie uda, to już tam nie wskoczymy. Od tych gumb tutaj raczej się nie odbijemy. Już chciałem się odbijać od tego Paragumba, ale chyba nie byłoby to dobrym rozwiązaniem. Okej, fajne tiki. Zamiast do jakiegoś speedrunu. Tutaj znowu mamy jedną szansę. Jeszcze gorzej jest, bo jeżeli nam się nie uda, to możemy nawet zginąć. O. A. Tak, najpierw musimy odblokować sobie drogę, chociaż jako Super Mario chyba byśmy dali radę doskoczyć. Tak, na spokojnie. Nawet bez tych bloków. Cześć. No dalej są te brosy, które nie atakują i w dodatku mają zdolność uciekania z etapu. No, nie musimy na razie wybierać w sumie świata. Mario przeskakuje nad tymi wszystkimi przepaściami na mapie świata. No szkoda byłoby na mapie świata umrzeć, prawda? Ogólnie szkoda byłoby umrzeć. W sumie podobny etap do tamtego. Też mamy masę tych rur. No nazwa góry zobowiązuje, co? No tu może być ciężko się dostać w sumie. Być może gdybym tak skoczył. O! Super. Teraz tylko nie wpaść w te wszystkie gumby. Pierwszy starkoń za nami. One up za nic. Dziękuję. To znaczy za nic. Jeżeli nie mamy Fireflowera, to zakładam musimy ominąć tego Spiniego jakoś. I się nie dać osaczyć. Ale nie licząc tego chyba nie jest tak źle. O! Niestety te gumby się odbijają od tych brązowych bloków, co może zmylić. Prawie w niego wlazłem. A no właśnie, znowu to zrobiłem. Na szczęście mamy Fireflowera. Tutaj znowu to samo, co w pierwszym poziomie. Szkoda, tu może być trochę trudniej. Ale się udało. Super. Zakładam, że robimy w dobrej kolejności te starcoiny, ponieważ trzeci się wyświetla jako niezdobyty, a nie nasza drugi albo pierwszy. Tylko jeszcze teraz nie pominąć, co? Tam, gdzie nie ma jakiegoś starcoina, nie możemy wskoczyć na górę. Tylko tam, gdzie twórcy uznali, że można by zdobyć jakiś sekret. O, co tu się stało? Można stać na tych rurach w ten sposób.
tutaj chyba znowu trzeba wybijać sobie bloki, albo nie. Albo jednak tak. W sumie jako mały Mario byśmy chyba nie mogli tam doskoczyć. Do tego Starcoina byśmy musieli wybić ten blok. A jako taki duży Mario, jako że mamy większy ten sprite, to sięgniemy. Chociaż wciąż możemy wybić blok, dostaniemy przecież za to one-upa. Okej. Długa nazwa etapu. Mamy autoscroll. Musimy uważać przy tym autoscrollu, ponieważ z tego co pamiętam... Tak, jest taki sufit niewidzialny, który nas blokuje. Nie możemy tak całkiem wyskoczyć ponad ekran. Musimy więc na to uważać, nie możemy za długo zostać w jednym miejscu. No i też oczywiście będą Starcoiny do zdobycia, o właśnie. Jeżeli będziemy za wolni, no to niestety nie złapiemy ich. Przy drugim nie jest tak źle, ale przy pierwszym to musimy praktycznie od razu skoczyć tam na prawo. Jak widać było wcześniej. Ledwo zdążyłem wtedy, bo nie poszedłem od razu na prawo, tylko się ociągałem. Chyba mam iść dalej tutaj na prawo. No tak, tam nie byłoby nawet gdzie zlecieć. No, z Fireflowerem jest tu dużo łatwiej, możemy po kolei pokonywać to wszystko. Te Montimole tak wyskakują z ziemi. Cześć, co tam, a mają na to gin! Jest trochę nieprzyjemnie z jego strony, ale co poradzić. Czasami bywa. Dobra, chyba możemy w tym momencie zlecieć tam w przepaść. Chyba raczej wejść do rury. Mamy checkpoint, to jeszcze nie jest koniec. Często tego typu etapy już się kończą w tym momencie. Jak autoscroll się skończył, to jednak autoscroll jest po prostu połową poziomu. Z tego co pamiętam, będzie tu labirynt. Będziemy musieli znaleźć drogę. Myślę, że tutaj raczej nie wchodzimy. Przynajmniej gra nie odlicza czasu w momencie, gdy przechodzimy przez rurę. To dobrze, ponieważ te animacje trochę zajmują, przyznacie. Więc byśmy dużo tracili tego czasu. Tu nie możemy wejść i tak. No, to nas wywala z powrotem, okej. No, mamy ostatniego Starcoina. Chyba wiadomo już gdzie wejść, skoro mamy taką rurę. Trzeci Starcoin, świetnie. Wszystkie zdobyte. Teraz tylko trzeba będzie znaleźć drogę stąd. Ojej, raczej nie tędy. A no tak, w sumie czemu ja kombinuję? W tym momencie po prostu musimy wejść tutaj i zamiast iść tam do góry, po prostu idziemy tutaj. Gra nas już ostrzega, że prawie koniec czasu, ale raczej na spokojnie dojdziemy do mety. Mają, uciekaj! To... Nie wiem, czy są iframesy w momencie, gdy przetniemy metę? Chyba tak. Nowa sceneria. Pora na fabrykę w takim razie. Muszę przyznać, bardzo są oryginalne miejscówki w tej grze. W tej fabryce będzie sporo przeciwników spadało. Musimy patrzeć na przykład tutaj, jak spadają. Mimo że te spajni wyglądają na nieaktywne, to za nią nas jak najbardziej tak samo jak
każdy inny spajni. Już możemy dostrzec pierwszego Starcoina. Aj. Dobra. No i super. No to możemy śmiało bodajże iść do checkpointa, bo Starcoin trochę zajmie zanim będzie. Też taka muzyka smutna też, nie? Okej. Przynajmniej nie spadają nam na łeb te spajni tym razem, ale wciąż stanowią zagrożenie. Możemy jej potraktować jako po prostu zwykłe kolce. Ponieważ mamy podobu do przodu między rurami. Coś, czego nie lubię w Mario Forever, niestety w tej grze dalej występuje, że Mario się tak może ześliznąć, musi idealnie się wczaić w krawędź. O, coś takiego. Ała. Dobra, przynajmniej pomarańczowe rury to wiemy, że podobu będzie to na luzie. Zakładam, że jest kilka różnych dróg. Ja lubię iść górą, jeżeli mam taką możliwość. Ale na pewno inne drogi też są efektywne. No. I tutaj mamy na prawo przejście do drugiego Starcoina. Będziemy musieli jednak rozwiązać zagadkę. Musimy wpisać kod binarny, żeby wyszło 233, a jak to wpisać? Generalnie respimy takiego spajniego i on musi wejść w którąś z albo odpowiadającą 0 albo 1. Tu tak. 1. Mhm. Teraz znowu 1. Teraz będzie 0. Teraz będzie 1. Teraz będą 2 zera. I będzie 1 na sam koniec. No i super, mamy Starcoina. Checkpoint. Generalnie, jeżeli dobry numerek wybierzemy, dobrą cyferkę wybierzemy, to będzie dźwięk taki jak przez labirynt dobrze przeszliśmy w normalnym Mario Forever. A jeżeli wybraliśmy złą cyferkę, to będzie takie brrr, że źle wybraliśmy, ale możemy zesetować jakby co i od nowa wpisywać. Nie znam się niestety na tym, jak się oblicza liczby binarne, więc po prostu sobie wpisywałem to w kalkulatorze. Wychodziło to 233, co tam było. Ale ciekawy pomysł na zagadkę, muszę przyznać. O! Jeszcze Monty Mole, ała! Mają uciekaj, zanim on wejdzie z tobą. Dobrze, że nie wszedł. Trzeba uważać. No bo to zjeżdżamy w tamtą stronę, okej. No, kamera się zmieniła w taki chaotyczny sposób trochę. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Co? Co to się stało? Okej. Natomiast muszę pochwalić, że gra nam pokazuje, że jesteś ponad ekranem, żebyś wiedział mniej więcej, gdzie jesteś. To chyba nie było planowane przez twórców. To ja zaraz wracam, musimy się zabić, czekając aż czas się skończy chyba. No nie mam chyba opcji, nie chcę też pomijać nagle tu wszystkiego, więc... Do zobaczenia za chwilę w takim razie. Dobra, jestem znowu. Spróbujmy tym razem nie podskakiwać w pewnych miejscach. Szczególnie blisko sufitu, co? Okej. Niestety tutaj czasami muszę podskakiwać. Uciekamy, co? Na szczęście te Monty Mole też są spowalniane przez taśmę.
Mamy wszystkie stare coiny i to jest najważniejsze. Checkpoint. Przyjdzie pora na bossa. Złoty Piranha Plant. Niestety łodyga jest odporna na nasze ataki, możemy go zranić tylko atakując jego łeb. Podobają mi się te wybuchy z Mega Man X. O, jeżeli uderzymy skorupą, zadamy mu aż 10 punktów zdrowia. Możemy również w niego trafiać kulami ognia, ale zadamy mu wtedy mniej. 2 punkty zdrowia tylko mu weźmiemy. No natomiast łatwiej go zakładamy strafić kulami ognia. Gdyż skorupą musimy trafić akurat jak się wysuwa. Czasami się zdarza, że na chwilę się zatrzymuje przy wysuwaniu, jest łatwiej go trafić, a nie wiem od czego to zależy. Dlatego najlepiej po prostu połączyć nasze ataki. Używamy zarówno kul ognia, jak i skorupy. Nie próbujemy go zanieść tylko jedną rzeczą. No, mogłem nie zabijać tego kupy, no trudno. Mea culpa. Oła. No teraz już tylko mogę skorupą go zranić, co? O, właśnie, czasami się tak wysuwa. Zakładam, że robi to wtedy, jak jesteśmy tylko Super Mario. Albo Mały Mario. No miałoby to w sumie sens, zakładam. Że gra widzi, że już nie masz Fire Flowera, więc ci daje łatwiej, że musisz go skorupą zanieść, więc w tym momencie on tak się wysuwa łatwo. Po przejściu przez podziemną fabrykę, Mario odzyskał zasilacz od Złotego Piranha Planta. Zauważając klify wysokich gór, wiedział już dokąd pójść. No i super. 24 coiny, no tak. Jak na razie każdy świat miał 4 etapy, no i 4 etapy po 300 coiny. 4, 8, 12, no i 12 razy 2, 24, czyli wszystko ok. Bardzo mi się podobają te animacje przechodzenia na mapie świata, naprawdę. To chyba byłoby na tyle. Bardzo przyjemny świat, muszę przyznać. Dużo ciekawszy niż pierwszy, który też był fajny, tylko coś właśnie z tą kolizją było, że utknąłem na górze. Chociaż przy okazji doświadczyłem, że jeżeli wyskoczymy ponad ekran, to gra pokazuje, gdzie jesteśmy strzałką. Co narzekałem przy niektórych Mario Forever, że tego nie widać. To tu akurat jest to pokazane, więc plus za to naprawdę. Tak czy inaczej, to byłoby na tyle w tym odcinku. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kuczaba, Wojta, Zadoso, Domagała, Dejpy, 22 Nury, FPS, Odito, Blackes, Mario The Hedgehog, PKKPS, Nelson Inks, Beznażył, Błądnik Pomidor, Crossgame.pl, Piocharku, New Game, YouTube, Michała, Xgame, Xgame, 13, Kuprzyn, Kek, 12, Kresk 11, Batek ADM, Explaki, Battlefiire, Prosiu, 14, 6, Szymeczek, Mikołaj Gens, Danodus, Penio, Tomek 83839, Bandek 106, Fibusta, Muś, Mario Forever, Toksycznie Baka, Katus, Adam Zyś, Mastercard, Kaloryfer, Mario Hosea Fox, Zosia Zekmi, 11, Tachik, Zdełoker 68, Fipos, Hajwcie, Bandak, Minecraft, BWM, Kenzo, 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się! Cześć!